Jestem Ina Simpson, mam 22 lata, jestem artystką i blogerem. Pochodzę z Ukrainy, mieszkam w Bydgoszczy już od 3 lat i ogólnie mieszkam w Polsce już od 5 lat. Przeprowadziłam się dla Polski dlatego, że moja mama tak chciała. W naszej rodzinie mieliśmy dużo Polaków i mój dziadek bardzo chciał żyć tutaj w Polsce, ale nie zdążył niestety, więc przeprowadziliśmy tutaj ja, moja kuzynka, moja chrzestna i moja mama tak na chwilkę. Moim celem to było rozkręcić swój biznes, zbudować markę osobistą i zacząć sprzedawać obrazy tutaj na terenie Polski. To właśnie jest to, co ja robiłam mieszkając w Ukrainie, ale myślałam, że to pójdzie lepiej, ale niestety nie do końca tak było. Bo od razu po przeprowadzce próbowałam zacząć sprzedawać jakieś portrety, to samo, co ja robiłam dokładnie w Ukrainie, ale od samego początku zaczął się jakiś duży hejt na mnie i mnie nie chcieli kupować nawet za 20 zł. Mówili, że to jest drogo i mówili, że muszę wracać do siebie do domu i tak dalej, więc przeszło sporo czasu, zanim zaczęłam tak na poważnie pracować w kierunku sztuki i rozwijać się ogólnie w tym kierunku. Malarstwo w moim życiu pojawiło się w wieku 13 lat. Przypadkiem, bo do 13 lat w ogóle nie lubiłam malować i absolutnie wszystkie rysunki do szkoły na zajęcia i malowała zamiast mnie moja mama. Ja tego w ogóle nie lubiłam, ale jakoś jednego dnia w 2013 roku mi wpadło do głowy, że muszę to spróbować. I od tego momentu zaczęłam malować codziennie, coś około roku to trwało. I od razu, kiedy zaczęłam malować, zaczęłam dostawać swoje pierwsze zamówienie i zarabiać na tym swoje pierwsze pieniądze i podwyższać ceny już z każdym tygodniem. Wtedy to się zaczęło, no i doprowadziło się do tego, co ja teraz mam. Kiedy tylko zaczęłam malować, to zaczęłam to robić dlatego, że mogłam na tym zarobić, jak się okazało. Bo kiedy zaczynałam, to w ogóle było tylko moje pasje, tylko po tygodniu dowiedziałam się, że ludzie mogą mi za to płacić. To była też niespodzianka taka dla mnie, ale przyjemna niespodzianka. A teraz tworzę dlatego, że to ogólnie jest dobry biznes, a ja sprzedaję swoje obrazy jako inwestycja. A ludzie nadal takiego myślenia, że jak chcą kupić obraz, to kupują tylko dla swojego wnętrza. To znaczy, że ja mogę dopasować kolory i tak dalej. Są takie artyści, jakie malują specjalnie dla tego, ale ja nie jestem taką. Ja tworzę swoje autorskie obrazy dlatego, aby byli potem oni rozpoznawalne i dlatego, aby ktoś mógł zainwestować, a nie po prostu kupić, bo im się podoba. I nawet w social media, jak zaczęłam prowadzić swój TikTok, ja ciągle mam z tym problem, że ludzie po prostu nie mogą to do końca zrozumieć. Inspiruje mi muzyka. Bardzo często. Jak ktoś woli posłuchać, jaka konkretnie muzyka mnie inspiruje, to ja mam playlistę na YouTubie, jaka jest dostępna dla wszystkich, więc jak coś, to można tam posłuchać mój gust. Dodatkowo, co mnie inspiruje, to moda. Są nowoczesne designery, jakie robią bardzo nowoczesne jakieś sukienki albo ogólnie odzież, jaka wygląda tak, niby w ogóle nie z naszych czasów, a niby to jakaś moda, jaka będzie za 1000 lat, albo nawet jeśli tam dalej. Mi to bardzo inspiruje i ogólnie bardzo często moje tematy były powiązane z kosmosem. Nawet gdy brałam udział w konkursach kiedy uczyłam się w szkole, to bardzo często konkursy byli w temacie kosmosu. Bardzo często tam malowałam różne planety i bardzo często pisałam takie krótkie opowiedzi w tym kierunku. Więc to mi bardzo inspiruje, ogólnie kosmos nawet. Więc ja od tego cierpię to wszystko i staram się i w tej chwili budować swój styl i swoją markę osobistą jako niestandardową i swoje obrazy robić bardziej niestandardowe. I te obrazy, jakie na przykład teraz w tle, to tylko moje początki.
To znaczy, że tam po prostu jest płótno na jakim namalowane, coś farbami, coś niestandardowe, w jakimś swoim autorskim stylu, ale to nie jest to, co mi się chce tworzyć przez cały czas. I to nie jest to, co ja będę tworzyć dalej. Mi się chce rozwijać się i robić to, na co ludzie mogą powiedzieć: wow, jak ona to zrobiła, albo wow, jak można było w ogóle to wymyślić. Więc mi się chce być niestandardowym człowiekiem i staram się taką być. Z jakiego dzieła jestem najbardziej dumna, to z tego, z którego wszystko się zaczęło. Ogólnie rozwój mojej marki osobistej i bardzo szybkie rozwijanie się na social media. To były dinozaury na ścianie. To było zwykłe zamówienie, malowałam na ścianie. Ogólnie w pokoju dla 3-letniego dziecka, takie coś. Jednocześnie z tym, jak malowałam, ja odpalałam live na TikToku. Ja wtedy miałam tak mało obserwatorów i nie byłam w ogóle popularna, ale ja nagrywałam te live'y od samego rana do wieczora, podczas tego, kiedy po prostu pracowałam. Słuchałam muzykę sobie w słuchawkach i po prostu postawiłam kamerę w taki sposób, aby było widać, co ja robię. I tylko może raz na pół godziny, raz na godzinę tam dawałam odpowiedzi na różne pytania. I ogólnie to było ciekawe oglądać dla różnych ludzi. I wtedy za 11 dni, to razem z wolnymi dniami, bo ja ogólnie tak 7 dni to wszystko nagrywałam, ja w ogóle nie miałam się nawet żyć po tych live'ach i po tym zamówieniu, bo to codziennie ta praca była i było tak gorąco, wtedy to było lato i ja się pod dachem malowałam. I to było bardzo ciężko to wszystko robić, ale dałam radę. I za 11 dni otrzymałam taki wynik, że otrzymałam dużo hajsu za te zamówienia ogólnie. 30 000 followerów po prostu za 11 dni. Jest się może z 5 albo 6 zamówień, też za taką normalną kwotę. I stałam bardzo popularną na TikToku w tym momencie i teraz każdy, kto jest takim fanem moim, on jest z tych czasów. Więc te dinozaury, ja jestem z nich bardzo dumna. To był mój taki największy projekt, to najwyższe ściana, na jakie ja malowałam i to mi dało dużo. Taki szybki rozwój, po prostu za 11 dni taki. Mam jeden ciekawy projekt. Jeśli nigdy nie próbowałam iść w tym kierunku, to będzie coś nowego, niestandardowe, tak jak ja lubię. Pracuję nad lustrem, które daje przejście do innego świata. Odnośnie swojego stylu, to ja mam duże grono odbiorców, jakie rozpoznają mój styl wszędzie. I bardzo lubią ten styl, ale jak na mnie, to jeśli nie wyrobiłam swój autorski styl, jaki mogłabym wszędzie po prostu wrzucać, tak samo jak to robią jakieś inne artyści. I mi się wydaje, że ja nigdy nie zostanie przy jednym jakimś stylu. Że u mnie będzie po prostu autorski styl jakimś takim malutkim takim kawałkiem, może powtarzać się, ale ogólnie to będzie za każdym razem coś innego. Bo ja nie mogę usiąść sobie na miejscu i jak mi się podoba jakiś konkretny styl, ja zastanawiam się przy tym, aby namalować w tym stylu kilka obrazów, jak to było z ostatnią moją wystawą, z tą kolekcją, to ja na przykład nie chcę malować dalej obrazów w tym stylu, bo już mi się nie podoba. I jestem na tyle wymagająca do siebie, że ja nie zostanie przy czymś jednym. Zawsze mi przychodzi jakiś pomysł do głowy, kiedy patrzę na swój styl po prostu, taki swój styl powiedzmy. Zawsze jakiś pomysł do głowy wpada, że Ina, możesz zrobić to lepiej. Albo Ina, możesz zrobić to szybciej. Albo coś tu nie starczy. Jeśli musisz nad tym popracować. Ja nad każdym swoim następnym obrazem będzie, jeśli większą ilość czasu siedzieć, pracować i będę starać się o to, aby to wyglądało nie tak, jak było przed. I nie będzie u mnie takiej kolekcji całej, takiej dużej że parę lat albo całe swoje życie będę siedzieć nad jednym stylem i malować tylko w tym stylu. Bardzo często, nawet codziennie otrzymuję jakieś pytanie, czy mogę kogoś namalować za darmo. I to jest bardzo aktualny temat ogólnie w moim vlogu, bo nawet zrobiłam z tego trend.
jaki zebrał co najmniej tam parę milionów wyświetleń za cały czas. I to jest też moja marka osobista, gdy pokazuje się, gdy nagrywam to konkretnie ten trend i każdy mnie poznaje przez ten trend. I powiem, dlaczego ja nie chcę malować za darmo, bo naprawdę tak jest i to nie jest po prostu jakiś żart, że ja pokazuję tam słowo jakieś nie i coś tam uśmiecham się do kamery albo cokolwiek. Ja nie chcę malować za darmo, tylko dlatego, że doceniam swój czas. I że kogoś namalować albo coś konkretnie namalować, to zawsze materiały, czas, chętność, humor i ogólnie mój rozkład dnia, nie? A gdy ktoś myśli, że ja jestem jakąś drukarką i mogę to zrobić za 1 minutę, no tak niestety nie jest. Ja już próbowałam kogoś malować za darmo, ogólnie nawet mam parę TikToków o to, że maluję tam za darmo swoich obserwatorów. Ja mam z 4 takie filmiki max. I od razu przestałam to robić tylko dlatego, że te ludzie, jakich malowałam za darmo, jakie sami mnie prosili o to, oni nawet nie podziękowali. I tak jest za każdym razem. Po prostu za każdym razem. Więc po co ja muszę robić coś za darmo, jak ktoś nie może mi nawet podziękować normalnie? Po prostu zwykłego dziękuję mi starczy. Ja lubię widzieć emocje ludzi, jakim ja coś maluję. Ja nawet, gdy zaczynałam malować, to ja malowałam portrety na zamówienie od samego początku. Nie dla hajsu, a dlatego, że ja oddawałam na żywo te portrety i nawet były takie sytuacje, że ludzie zaczynali płakać, gdy oddawałam ich portret. Nie wiem dlaczego, ale tak... Nie wiem dlaczego zaczynali płakać, ale tak mi się dobrze było, że ogólnie aż takie emocje wyzywam przy pomocy swoich prac. Że ja po prostu posiedziałam tam nad tym kilka godzin, a człowiek jest aż na tyle szczęśliwy, że aż płacze. Więc to była taka... czułam się dobrze od tego i to mi bardzo inspirowało ogólnie dawać takie emocje ludziom, ale powoli to przestało działać i ludzie zaczęli reagować po typu o, fajnie. No okej, zapłacił za to, jest fajnie. No to się cieszę, że nie ma żadnych tam że nie ma tam żadnych poprawek. Od samego początku nie miałam wolności robić co ja tylko chcę dla zamówień klientów, ale z czasem to się zmieniło i teraz bardzo często otrzymuję takie powiadomienie, że ja mam taki budżet, maluj co chcesz. Ja zawsze pytam, ale co najmniej, co to ma być? I oni takie, nie wiem, maluj co chcesz. A potem po prostu wysyłają mi od razu całą kwotę i ja taka, niezłe. Niezłe. Więc bardzo się cieszę ogólnie z takich zamówień, że takie klienci są i że na tyle mi ufają, że i od razu przelewają całą kwotę i chcą, aby ja wszystko od zera zrobiłam sama, jak ja to widzę. Nie mają żadnego wpływu na to. I dla mnie to jest prostsze oczywiście, bo ja nie muszę siedzieć i myśleć o tym, że mam taki temat, mam jakieś zasady, mam jakieś ramki, więc musiałabym zrobić coś podobne albo coś w tym stylu konkretnym i już zaczynam myśleć w ogóle w inną stronę, nie w taką, jaką mi się by chciało. Na przykład, gdy ktoś mi powiedział, że chce, abym namalowała kruka w swoim stylu. No to kruk to jest kruk, ja zrobiłam to fajnie i teraz każdy wysyła mi komplementy na temat tego kruka, chociaż tam minęło już parę miesięcy co najmniej, ale czułam się ograniczona w tym, co ja robię. To znaczy, że to musiał być na pewno kruk w jakiejś konkretnej pozycji, ale coś tam dodatkowo, coś tam parę rys z mojego stylu i to tyle. Ale gdy ktoś mi mówi, że mogę robić wszystko, co mi tylko chce, to ja zaczynam wymyślać jakieś szczegóły. Że ja już zaczynam sobie wymyślać, że to ma być jakaś scena z filmu, aby to tak w ogóle wyglądało, albo to ma być coś prostszej i to ma być jakieś zwierzątko w moim stylu, ale bardzo często ludzie u mnie proszą jakieś zwierzątko namalować w swoim stylu. To jest to, co mi się podoba, więc git. Wyrażam swoją wolność w taki sposób, że zawsze robię to, co mi się chce.
i w kierunku na przykład tego, co ja mogę założyć tam na co dzień jako odzież, w tym się czuję komfortowo i nie musiałam zakładać jakiejś oficjalnej sukienki, aby wyglądać tak bardziej kobieco. Ja założyłam to, czym się czuję komfortowo i co mi się podoba ogólnie. Założyłam taką biżuterię, jaka mi się podoba. W tym jest wolność. Jest wolność w tym, że w social media robię to, co mi się chce. Ja mam konkretne plany, konkretne cele i po prostu idę po trochu do tych celów, aby ich osiągnąć. I tak samo jest w zwykłym życiu, że jak mi się coś nie podoba, no to nie będę tego robić. Jak ktoś mi się nie podoba, no to nie będę z tą osobą przyjaźnić. Jak mi się nie spodobała jakaś sytuacja albo jakaś praca, no to nie będę tam zatrzymywać się na długo. Ja nie będę tego cierpieć i po prostu nic z tym nie robić, a po prostu dalej coś tam kombinować, aby mniej więcej to było. Ja nie lubię, kiedy jest mniej więcej. Ja lubię, kiedy dla mnie jest dobrze. Ja idę po trochu do tej kobiety, do obrazu tej kobiety, jaką ja chciałam zawsze być. Jaką chciała być wersja mnie młodsza. I ta wersja młodsza, aby była dumna z tej kobiety, jaką ja będę po prostu. Ciężko być kobietą w świecie sztuki. Bardzo ciężko, bo bardzo często zdarza się to, że nie przyjmują cię na poważnie w ogóle. I jak dla mnie, to istnieją jakieś ograniczenia nie tylko w sztuce, jak w biznesie dla kobiet. Chociaż my mówimy o współczesnym świecie, gdzie kobiety już mają jakieś tam prawa na swój biznes, prawa na lepszą pracę, na lepszą opłatę pracy i tak dalej, ale nadal mamy takie zasady niestety w świecie i ja to bardzo przezroczysto widzę w tym, co robię, że kobiety są ograniczone i w zarobkach, i w rozwijaniu się. Bo na przykład, gdy nawet jak popatrzeć na to, jak ktoś będzie prowadzić blog w TikToku, tak? Weźmiemy do przykładu kobietę, jaka nagrywa content o wolności kobiet, o tym, że kobiety muszą docenić siebie i tak dalej, to ona znajdzie duże grono odbiorców i ogólnie będzie fajnie, ale większy sukces otrzyma jakiś facet, jaki będzie nagrywać to samo. Tylko przez to, że kobiety będą wspierać takich mężczyzn, jakie o tym nagrywają i nie będą myśleć, że on to robi specjalnie, aby wybić się po prostu na tym. I tak jest wszędzie. Jak ja maluję kobiece ciało, takie nude, to znaczy, że mnie można obrażać, to znaczy, że można pisać jakieś bzdury mi w komentarzach, to znaczy, że trzeba robić z tego jakieś żarty po typu a co, OnlyFans już otworzyłeś albo coś w tym stylu, jak wiedzą, że to ja z siebie na przykład malowałam, ale to sztuka, to może tak być. Ale gdy namaluję taki sam obraz jakiś mężczyzna, to będą mówić, że masz dobry skill. Albo z tego co widzę, to na przykład gdy dodajesz jakieś zdjęcie ze swoim obrazem i ze sobą, to jak to zrobi facet i on nawet jak będzie stoić całkiem nude obok swojego obrazu, to ludzie będą pisać, jakie fajne ciało masz. Tam chodzisz na siłownię albo cokolwiek i będą pisać, ale fajnie, dobry pomysł, ale jak to zrobi kobieta? Będą pisać, że sprzedajesz swoje ciało, ile za noc i coś w tym stylu. I to bardzo obraża tak naprawdę, bo kobieta ma mniej wolności w ogóle wszędzie. I to jest problem. Cały czas był i jest, będzie. Jakiś czas temu, to było 5 lat temu, zaczęłam pracować nad swoją książką. Ja miałam konkurs, jeszcze kiedy uczyłam się w szkole i tam musiałam napisać jakąś opowieść na temat kosmosu i takie coś. Inne ludzie, jakie też brali udział w ogóle w tym konkursie, to oni pisali coś
coś na temat psychologii albo takie coś, że nawet nie pamiętam, co dokładnie było, ale było bardzo nudno na tych prezentacjach, po prostu bardzo nudno. Ja byłam jedyną, kto napisała opowieść o Marsie, o tym, dlaczego się pojawiła woda na Marsie, o tym, czy istniało w ogóle życie na tym Marsie i jak to jest w ogóle powiązane z naszą planetą. Czy może kiedyś my mieszkali na Marsie, potem tam wszystko się skończyło i woda i to wszystko i potem była przeprowadzka do Ziemi. Może to tak było, a teraz Ziemia ma dużo problemów, więc wracamy do Marsu. Po prostu pamiętamy, że może tam być życie i że możemy do tego wrócić, ale nie wiemy jak. Więc ja pisałam taką historię. To mi bardzo się podoba i ja mam namiar nawet w przyszłości, zobaczymy jak tam będzie oczywiście, nie będę nic obiecywać, ale ja mam namiar film zrobić z tego. Napisać książkę, oddać jej w sprzedaż i zrobić film. Tak mi się tego chce, Boże. Bo to jest jakaś motywacja mi po prostu. W dzisiejszych czasach można zbudować swoją markę osobistą w taki sposób, że ty musisz najpierw napisać plan i tylko potem zgodnie z tym planem pracować. Bo jak nie będzie planu, to będzie jakiś syf. I na koncie, na social media i wszędzie w ogóle. Bo ludzie nie będą mogli ci zapamiętać jako jedna osoba. To znaczy, że jak na przykład będę zmieniać za każdym razem styl i ten styl będzie się bardzo różnić, no to ludzie nie będą mogli mnie zapamiętać jako jedną osobę. Oni będą pamiętać, że to jakaś osoba, jaka nie może zostać przy jednym. A cały czas coś się zmienia. Więc warto, jak chcesz rozbudować biznes i markę osobistą, zawsze zostawać przy jednym. Na przykład, jeżeli chodzi o mnie, to nie znaczy, że zostaję przy jednym tym samym stylu w obrazach. To nie znaczy, że ja robię cały czas jedno to samo, że ja nagrywam jedne te same filmiki. To znaczy o to, że ja od samego początku postanowiłam, że ja nie maluję za darmo, no to ja od tego nie odchodzę. Bo jak odejdę, to ja będę taka sama jako wszyscy artyści, jakie malują specjalnie, aby tylko dostać jak największe zasięgi. I to jest najprostsze, co tylko można zrobić. Zacząć coś malować za darmo, tak robią wszyscy, a u mnie tak nie jest. Dlatego ludzie zainteresowali się mną od samego początku, że ja postanowiłam, że kurde nie, tak nie będzie i nie będę po prostu tego robić jako wszyscy. Nie jestem taką jako wszyscy. I tam już zaczyna się mój charakter na przykład, że ludzie mogą zobaczyć i na moich filmikach i w Instagramie, bo ja nagrywam bardzo często stories i dzielę się jakimiś tam pomysłami ze swojej głowy. Można zobaczyć, że ja mam silny charakter. Ja nie odchodzę od tego, nie będzie czegoś takiego, że dzisiaj mówię to, jutro ja mówię to, pojutrze ja mówię coś innego w ogóle. Ja zawsze zostaję przy jednym. Ja jestem pewna siebie, ja pracuję nad swoim biznesem, ja mam jakieś swoje zasady i u mnie nie ma czegoś takiego, że ja odchodzę od czegoś. Więc zawsze ma być coś jedno. Mogą być zmiany oczywiście, bo ja zaczynałam od tego, że ja nagrywałam takie bardziej standardowe, jeżeli ja tak powiem. A teraz ja tu siedzę Total Black. I dla mnie to jest w tej chwili komfortowo i dalej oczywiście, że będą zmiany dalej, bo wizerunek ogólnie składa się z tego, jak ci widzą ludzie, przez co mogą ci zapamiętać i jak cię mogą potraktować. Co najpierw mogą powiedzieć ludzie, gdy ktoś ich zapyta, czym się zajmujesz albo kim jesteś. O to chodzi. Na przykład, gdy ktoś o mnie może zapytać, kim ja w ogóle jestem, no to na pewno wszystkich będzie odpowiedź, kto już ogląda mnie przez jakiś czas, że ona ma taki charakter, że ma wszystko w dupie, że ona nie będzie w ogóle nigdy malować za darmo. Musisz jej płacić i płacić dużo, bo ona docenia swój czas. Więc ja to postanowiłam od samego początku, że chcę, aby mnie tak traktowali ludzie. Więc ja przy pomocy filmików po trochu dałam im to zrozumieć. Tak się buduje marka osobista.
Ty trochę mówisz o sobie, trochę mówisz o swoich towarach i zaczynasz planować wszystko w ten sposób, aby ludzie zaczęli ci traktować tak, jak ci się chce. Więc ja zaczęłam to robić. Ja wiedziałam, jaką osobą mi się chce być, jaką artystką mi się chce być, z jakimi klientami mi się chce pracować. Ja zawsze chciałam, aby klienci zamiast tego, aby wypisywać mi całą listę wymagań do zamówienia i pisali rób co chcesz. Więc oni teraz to robią. Ale do tego doszłam nie dlatego, że ja po prostu maluję coś pięknego, a dlatego, że ja pokazuję swój charakter, swoją osobistość. Nie, swoją tożsamość pokazuję. Więc przez to, że ja mam taki charakter i przez to, że ja prezentuję się taką, jaką jestem, do mnie przychodzą klienci, do mnie przychodzą ludzie, jakie zaczynają inspirować się mną. Ja bym nie powiedziała, że jestem na 100% tą samą osobą w realnym życiu, co w internecie. Tylko dlatego, że prawda jest z tym, że w internecie zawsze pokazujemy siebie z silnej strony, z bardziej fajnej strony, nie? I nie będziemy pokazywać problemy, jakie my mamy w życiu. Nie będziemy rozmawiać o tym, co jest zbyt intymne. Nie będziemy pokazywać, że jesteśmy na przykład w depresji albo rycimy po prostu nie wiadomo dlaczego. Więc ja tych stron nie pokazuję. I ludzie, jakie oglądają mnie w internecie, mogą przypadkiem pomyśleć, że jestem taką zbyt silną, że w ogóle dla mnie nie ma żadnych zasad i tak dalej, że jest mi łatwo, zawsze jestem pełna siebie i tak dalej. Ale to normalnie nie być normalną. To znaczy, że to jest okej rycić poza kamerą, jak wyłączysz live, tylko dlatego, że masz taki humor, że to nazbierało się emocjonalnie w środku tak, że musisz to jakoś wypuścić z siebie. I to normalnie, gdy to nie nagrywasz na kamerę, bo nie chcesz siebie pokazywać z takiej strony, ale to jest normalnie ogólnie tak w życiu mieć. I jest bardzo ważne dla mnie, aby ludzie, jakie mnie oglądają, widzieli o tym, że nie jestem taką osobą, jaka 24/7 po prostu tak pracuję, tak pilnie. Nie jestem taką. Mam różne sytuacje życiowe, mam różne etapy w życiu. Nie jest to zawsze łatwo. Łatwo jest może tylko z 10% od czasu, jakie mam w życiu. A tak ogólnie to zawsze dużo pracy za kadrem. Dużo. I tego nie pokazuję. Ale to jest okej. Bo ja dzielę się tylko tym, co może zainspirować innych. Moją sztuką chcę przekazać, aby ludzie zaczęli się czuć bardziej wolno, aby zaczęli robić, co chcą, a nie to, co im mówi świat. I aby nie bali się w ogóle niczego, po prostu żyli tak, jak chcą.